dzisiejszym świecie, który przepełniony jest bodźcami, który przepełniony jest informacjami, coraz trudniej znaleźć te informacje, które są prawdziwe, które są zweryfikowane, które są mądre. A niestety nie do końca uczymy się od młodych lat tego, jak weryfikować informacje, jak oddzielać te ważne od tych mniej ważnych, te prawdziwe od fałszywych. Jeśli jeszcze na to nałożymy kolejne powstające technologie typu deepfake, które nie pomagają nam w tym zrozumieniu, nie pomagają nam w tym, jak oddzielić tą właśnie prawdę od fałszu, to okazuje się, że pojawia się przed nami olbrzymie wyzwanie, jak żyć tak naprawdę, jak priorytetyzować sobie swoje życie, swoje cele, metody działania. To jest wielkie wyzwanie przed dzisiejszymi liderami, nie tylko politycznymi, ale też biznesowymi, żeby wziąć na siebie tą odpowiedzialność. Myślę, że wręcz powinniśmy mówić tutaj o moralności biznesu. Pojęcie impactful investing bardzo pięknie brzmi, ale jest to pojęcie niełatwe, bo musi pogodzić dwa dość, może niekoniecznie sprzeczne ze sobą toki myślenia, ale takie, które często się wykluczają, czyli maksymalizacja profitu i idea, górnolotna idea poprawiania, naprawiania, zmieniania świata. Myślę, że bardzo ważna jest tutaj rola zarówno founderów, ludzi, którzy z wielkim entuzjazmem tworzą firmy, projekty, dzięki którym chcą zmieniać świat i trzeba bardzo pielęgnować ten ich entuzjazm, ale też po drugiej stronie musimy mieć inwestorów, którzy są na tyle świadomymi inwestorami, że będą chcieli wziąć na swoje barki tą odpowiedzialność i może czasami zrezygnować z maksymalizacji tych profitów, czyli trochę zadziałać jakby wbrew tej podstawowej idei prowadzenia biznesu, a skupią się na tym, aby ich biznes był społecznie odpowiedzialny. Ja staram się działać w ten sposób od kilku lat. Oczywiście też mam świadomość, że to jest wielki przywilej móc wybierać z pomiędzy projektów te, które są bardziej impaktowe czy fascynujące niż te, które są może bardziej dochodowe. Ale korzystając z tego przywileju staram się wybierać firmy, staram się wybierać i inwestować w projekty, które właśnie taki impact za sobą niosą. Jest kilka obszarów, na których postanowiłem się skupić. To są takie obszary jak edukacja. Tutaj myślę, nie trzeba za bardzo tłumaczyć, dlaczego edukacja jest tak ważna i warto w nią inwestować po to, aby dawać przede wszystkim szanse, wyrównywać szanse, ale też poprzez nowoczesne narzędzia i technologie uczyć się o tym, jak świat się zmienia, jak młodzi ludzie powinni mierzyć się z tym zmieniającym się światem. Kolejnym obszarem, w który staram się inwestować, a który mam nadzieję będzie miał pozytywny wpływ na to, jak świat się zmienia, jest agrotech. Czyli to, jak produkujemy chociażby żywność, co produkujemy, co jemy. I tutaj jest aspekt zarówno zdrowia naszego, które wiąże się z tym, co jemy, ale też jak produkujemy to jedzenie, czy ta żywność jest tak zwana sustainable i czy nie eksploatujemy naszej kochanej Matki Ziemi do granic przyzwoitości, produkując żywność, bez której oczywiście się nie obejdziemy. Kolejnym obszarem, o którym warto wspomnieć, jest property tech, ponieważ każdy z nas potrzebuje dachu nad głową. Im bardziej technologia pozwoli nam
tworzyć budynki nie tylko energooszczędne, co będzie pomagać w tym aspekcie ekologicznym, ale też dostępne, czyli tańsze, tym szybciej będziemy wyrównywać szanse wszystkich ludzi na Ziemi i po prostu damy im możliwość życia w dobrych i godnych warunkach. Można by tu jeszcze wymienić kilka innych obszarów, takich jak oczywiście health tech, no i znowu tutaj dbanie o zdrowie i rozwój technologii po to, aby ratować życie ludzkie, longevity czy energia odnawialna. Jest tych obszarów w kilka. Staram się od lat skupiać właśnie na rozwoju w tych dziedzinach i uważam, że jest dzisiaj odpowiedzialnością wszystkich inwestorów, zarówno indywidualnych, ale też przede wszystkim może takich instytucjonalnych, którzy dzisiaj dysponują olbrzymim kapitałem, aby właśnie zacząć zwracać uwagę na to, w co inwestują i dlaczego. I czy są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za to, jak te pieniądze są wydawane.